Kłaniam się serdecznie i jakże uprzejmie. Wieczór poprzedzający dzień, kiedy postanowiliśmy przejechać Selarondę. Siedzimy pochyleni nad mapami. Licząc kilometry, mamy świadomość, że może nas czekać łącznie około 50-60 kilometrów całej trasy. Jest dużo wątpliwości. Czy zdążymy? Zakładając średnią jak dobrego piechura 5 km na godzinę, no to potrzeba 10 godzin na przebycie takiej trasy. Pewnie średnia wyjdzie nam lepsza, ale czy nie zabłądzimy? Czy nie będzie korków? Czy gdzieś nie będzie dużej kolejki do wyciągu? Dochodzimy jednak do wniosku, że trzeba jechać. Najwyżej będziemy wracać w jakiś awaryjny sposób. Wyciągi otwarte są od 9 do 16, więc to jest około 7 godzin, a nie 10, które wyliczyliśmy dla najgorszego przypadku. Podjęliśmy decyzję, że wybieramy wariant Orange, pomarańczowy, Sella Ronda pomarańczowa. Patrząc na mapę, wydaje się, że w godzinach popołudniowych będziemy na trasach, które są na zboczach o północnej ekspozycji. W związku z tym jak najdłużej zostają one w cieniu i śnieg powinien być wciąż w miarę zmrożony. Jesteśmy w końcówce sezonu, ostatni dzień marca, stąd te obawy. Naszą podróż rozpoczynamy w Campitello di Fassa. Czy uda nam się przejechać Selarondę? Czy zdążymy przed zamknięciem wyciągów? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy na końcu filmu. O 9:00 przebieramy nóżkami przed kasą, żeby kupić karnety. Już o 9:15 siedzimy na wyciągu. Na początku staramy się jechać jak najszybciej. Nawet nie włączam kamery, żeby się nie rozpraszać. I jedziemy przez Plan de Gralba, Sassolungo do Val Gardeny. Po 2 godzinach jazdy widzimy, że mamy około 1/3 trasy za sobą, więc jeśli nic się nie zmieni, to powinno wystarczyć 6 godzin na całą trasę. Pozwalamy sobie na krótki pit stop, uzupełnienie płynów na Dantersepies. Jedziemy w stronę Colfosco i Corvary w regionie Alta Badia.
Tu już się robi malgacia flakka. Tu w prawo chyba, bo tu jest połączenie tych dwóch tras. Jesteśmy na wysokości Kolfosko, a za chwilę dojedziemy do Korwary. Teraz kierujemy się na Arabbę. Mamy za sobą około połowy trasy, a minęły 2,5 godziny. Przyspieszyliśmy, więc decydujemy się na kolejny pit stop na Pitzboe. Znowu te tłumy na stokach. Tłumy.
z Arabby przez Sas-Bece, Belvedere wracamy na Col Rodela i zamykamy pętlę. Czas na podsumowanie, ale zanim ono, jeśli film wywołał jakiekolwiek emocje, miło będzie otrzymać subskrypcję. Podsumowując, długość całej pętli na wyciągach i na nartach to około 51 km. Narciarz o średnich umiejętnościach, nie spiesząc się, jest w stanie zrobić całą pętlę w około 5 godzin. Nam z 2 przystankami po około 15 minut każdy zajęło to 5 godzin i 20 minut. Tempo nie było wyśrubowane, raczej powoli. Obawy co do tego, czy pobłądzimy? Raczej jest to niemożliwe. Trasa jest dobrze oznakowana, do tego możemy zabrać sobie papierową mapę oraz możemy również używać aplikacji na telefon My Dolomiti. Zrobienie Selarondy na koniec sezonu ma tą zaletę, że jest naprawdę pusto. Wadą jest to, że są już wysokie temperatury i śnieg bywa roztopiony, ciężki, na stokach, które są mocno nasłonecznione. Także jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, to powiem bez obaw, śmiało można jechać. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.